Cześć, witajcie w kolejnym odcinku testowym. Dzisiaj mamy znowu powrót do TID Radio model H3 Plus. Model H3 Plus, nowość na rynku. Pamiętamy model H3, który jest bardzo podobny do tego, lub ten jest podobny do tamtego. Jednak to są zupełnie inne radia, o czym za chwilkę. Co otrzymałem do przetestowania w pudełku, oprócz oczywiście radiotelefonu i anteny, która jest bardzo, bardzo giętka, która bardzo mi się podoba. Zobaczcie, ona jest bardzo giętka. Mieści się spokojnie w plecaku, jak i w innych kieszeniach. Oczywiście instrukcja obsługi. Dostałem również taką ciekawostkę, mikrofon, model, nie pamiętam, ale jest to mikrofon na Bluetooth, o czym później. Oczywiście kable do ładowania, to co zawsze mamy, smycz, ładowarka sieciowa, klips, jak i ładowarka lub kabel komunikacyjny to będzie chyba kabel komunikacyjny do radiotelefonu. Tyle w pudełku. Zostawmy sobie to, co najważniejsze. A więc mamy nasze TID Radio i mikrofon Bluetooth bezprzewodowy. Jeżeli byśmy sobie porównali do modelu poprzedniego, to zobaczcie, wymiary zewnętrzne są takie same, jednak radio stylizacyjnie nieco się różni. Mamy małe różnice, niuanse w obudowie. Wygląd delikatnie się różni, klawisze mają inny kształt. Panel boczny też nieco zmieniony. Jeden jak i drugi. Tutaj pojawił się model H3 Plus. Mamy tak samo wyjście na słuchawki, jak i mikrofon zewnętrzny. Z tyłu bardzo podobne. Nie wiem jak baterie, zaraz zobaczymy sobie pojemność baterii. O, bateria. Jedna jak i druga. Model nowy ma 2500 mAh. Model poprzedni miał również 2500 mAh. Baterie mamy te same. Funkcjonalność również podobna, czyli możemy ładować baterię po prostu ze złącza USB. W jednym jak i w drugim modelu. Tutaj nas informuje dioda o stanie naładowania lub ładowania. Także tyle, jeśli chodzi o zmiany zewnętrzne. Po włączeniu radii, tu mam wgrany inny soft, ale jeśli chodzi o wygląd, to jest to bardzo podobna sprawa. Ciężko odróżnić, jednak to jest naprawdę zupełnie inny radiotelefon. Zostawmy poprzednika, przejdźmy do nowego. Co się zmieniło? Mamy przede wszystkim połączenie Bluetooth, które tutaj mamy widoczne. Startujemy go z tego klawisza. W poprzedniku Bluetooth służył tylko, w tym radiu, w poprzednim modelu służył tylko do połączenia z aplikacją. I dzięki temu łatwo mogliśmy programować przemienniki, jak i częstotliwości. Natomiast tutaj zupełnie inna sprawa, ponieważ tutaj Bluetooth pozwala na połączenie się z urządzeniami, takimi jak mikrofon, jak klawisz PTT, który również dostałem na testy, ale o tym później. Co się zmieniło? Przede wszystkim mamy tutaj inny procesor, szybszy procesor, 240 MHz kontra 30 MHz w starym modelu. Mamy 1 MB wbudowanej pamięci. Mamy również obsługę Bluetooth V5.1. Mamy funkcję wysyłania małych wiadomości tekstowych. Mamy 6 języków do obsługi. Mamy różne wybory do dostosowania sobie tutaj kolorów na wyświetlaczu, także urosła nam ta funkcjonalność. To jest ciekawe. Najciekawsze menu to jest to Bluetooth, gdzie możemy sobie włączyć, wyłączyć Bluetooth. Możemy przejść od razu do takiej ciekawostki jak właśnie sterowanie Bluetooth mikrofonem i głośnikiem, czyli czymś takim. Możemy tu ustawić sobie głośność tego głośnika, czułość mikrofonu wbudowanego. Ciekawostką jest również to, że możemy połączyć się z naszym smartfonem i na tym radiu odbierać, taka ciekawostka wyświetla. Służy on po prostu jako głośnik zewnętrzny. Możemy odtwarzać muzykę, na przykład ze Spotify'a, wykorzystując ten głośnik zewnętrzny. Możemy również wykonać połączenie GSM
i korzystać z tego jako z głośnika zewnętrznego. To taka ciekawostka, ale najważniejsze, co mi się podoba w tym radiu i co zostało fajnie zmienione, to właśnie ten mikrofonogłośnik Bluetooth. Ma on tutaj również złącze zasilania USB-C, którym ładujemy wewnętrzną baterię. To jest włącznik PTT, oznaczony na pomarańczowo. Możemy podgłaszać, przyciszać głośnik. Tu natomiast mamy włącznik naszego urządzenia. Całość wyposażona w klips. Możemy sobie przymocować gdzieś do kurtki. Radio trzymać w plecaku, co ja właśnie stosowałem, czyli radio do plecaka. A idąc, miałem tylko mikrofonogłośnik albo w ręce, albo przypięty do ramienia plecaka. Nie rzuca się w oczy, nie muszę trzymać radia, natomiast mogę prowadzić korespondencję. W tym momencie, jeżeli włączymy sobie Bluetooth włączamy również przez długie przytrzymanie tego klawisza. Zobaczmy, pojawia nam się tutaj ikona Bluetooth i teraz włączmy sobie nasz mikrofonogłośnik. Przytrzymujemy, włączył się. Wyszukajmy sobie nasz mikrofonogłośnik. Zobaczmy, czy połączy nam się. Parujemy. Znalazł nasz mikrofonogłośnik, więc kliknijmy Connect. I w tym momencie połączył nam się z naszym mikrofonogłośnikiem. Teraz, jeżeli wyłączę mikrofonogłośnik, ok, wyłączmy go. Ok, teraz zobaczmy, włączmy radio. Zobaczmy, czy się połączy nam automatycznie z naszym głośnikiem. Ja sobie podgłaszam, fajna ikonka głośności. Ustawmy na połowę. Włączam nasz mikrofonogłośnik. Zobaczmy, czy złapie połączenie. Tak, i teraz automatycznie złapał połączenie. No i co? Wciskając PTT, jak widać, przechodzi w tryb nadawania. Mamy tutaj sygnalizację czerwoną diodą, jak i czerwony pasek mocy. Zobaczmy opóźnienie. Wciskam. No jest opóźnienie około, ja wiem, sekunda. Sekundowe opóźnienie jest, które chyba być musi. No ale co zrobić? To jest niestety, ale ból tych właśnie mikrofonogłośników i połączeń Bluetooth, że mają pewien delay. Jeżeli połączyłem się z mikrofonogłośnikiem, to przechodząc na radio FM, rozłącza mi ten mikrofonogłośnik, czyli nie mogę na nim odbierać. Zobaczcie, połączenie zawieszone. Gdy wyłączę, to on wraca do połączenia i znowu nam działa nasze PTT. Dobrze. Wracając jeszcze do samego radia, ma ono tą zaletę wielką, że mamy dwa PTT, co bardzo lubię. Wciskając górne PTT nadajemy z górnej linijki, wciskając dolne PTT nadajemy z dolnej linijki. Dla mnie bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo lubię, bo ustawiam sobie na przykład dwójkę, czyli częstotliwość na 2-metrowym paśmie, na dolnym częstotliwość na 70-centymetrowym paśmie, jakiś przemiennik lub inną lokalną. Tutaj natomiast mamy defaultowo przypisane radio FM. Przy przytrzymaniu dłuższym nic się nie dzieje. Przy przytrzymaniu dłuższym zapala nam się latarka. Przy przytrzymaniu dłuższym zapala nam się latarka, ale myślę, że jest to w pełni konfigurowalne, co tam możemy sobie ustawić w menu. Przelećmy tak szybko nasze menu. Squelch, krok częstotliwości, Voxa, Delay, TOT, Roger Bipa, dźwięki klawiatury, oszczędzanie baterii, Dual Watch, czyli obserwuje nam dolną i górną linijkę, na której wykryje odbiór, na tą się przełącza. Mamy języki, czyli głosowe powtarzanie wybranych funkcji. Ja tego nie lubię. Podświetlenie, jasność, moc. Co ma być wyświetlane przy uruchomieniu? Rysunek, wiadomość czy napięcie baterii. Ani edit. Nie wiem, co to jest. Niestety, tej funkcji nie znam. O, tu możemy sobie wybierać, co ma być wyświetlane. Czy nazwa i numer,
czy częstotliwość i numer kanału, wolę nazwę, dla górnej linijki, dla dolnej, opóźnienie PTT, defaultowo jest ustawione na 100 milisekund, język, alarm mode, side tone, tone burst, talk around. I tu mamy właśnie, co ma się dziać przy przyciśnięciu przycisku dłuższym, krótszym, więc możemy sobie to w pełni skonfigurować. Mic gain i inne funkcje, które w tym momencie nas nie interesują. A więc jeśli już jesteśmy przy tym mikrofonu-głośniku, więc zróbmy sobie test. Ja może zrobię najazd na moją stację bazową, wyjdę sobie gdzieś tam z tym zestawem i będę nadawał najpierw z samego radia, nadam wywołania, potem z mikrofonu głośnika, zobaczymy jak to odbierane jest na drugiej stacji, a więc najazd na stację bazową, ja wychodzę i zrobimy taki test. Test modulacji, mikrofon w radiotelefonie, mikrofon w radiotelefonie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mikrofon wewnętrzny w radiotelefonie. Modulacji, test modulacji, mikrofon w mikrofonogłośniku, mikrofon o głośniku, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test modulacji. Dobrze, teraz zróbmy sobie test odbioru. Jaka jest jakość odbioru sygnału i audio na mikrofonogłośniku. Ja zostawię tutaj mikrofon, na chwilkę wyjdę i zobaczymy jak to się nagra. Także idę z innym ręczniakiem i będę nadawał, a odbiór będzie z mikrofonogłośnika, czyli właśnie z tego tutaj. Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test modulacji na mikrofonogłośniku, odbiór z mikrofonogłośnika, test 1, 2, 3, 4, dziękuję. Ok, zróbmy sobie teraz test czułości, taki jest to powiedzmy test bardzo ogólnikowy na uchometr, nie podłączam tutaj przez miernik zniekształceń, ale na ucho zróbmy taki jak zawsze. Minus 93 dBm, sygnał 39, włączam generator, może podgłosimy. Słychać szum, blokada jest zdjęta, włączam. Mamy bardzo ładny sygnał, może mam nadzieję, że słychać 1 kHz. No dobrze, jedziemy. Minus 103, minus 113 dBm jeszcze słychać, minus 123, więc to już są około tam 0,16 mikrovolta. Bardzo przyzwoity sygnał. Jedziemy. Minus 126 dBm. Szum wzrasta, ale sygnał 1 kHz jeszcze jest dobrze słyszalny. Opa. Przy minus 129, 130, minus 130, minus 131. No to już mocny szum. Taki czytelny jest przy minus 130. Jest jeszcze dobrze słyszalny ten sygnał 1 kHz. Żeby nie przedłużać, może zróbmy od razu na 4. 3300. 43300. Ja wklepuję. 433 MHz. Minus 130. Posłuchajcie. Duży szum, ale sygnał jeszcze jest słyszalny. Sygnał jest 9, natomiast bardzo wyraźnie słychać. Dobrze, to teraz przejdźmy do pomiaru mocy. Ok, zmierzmy sobie rozkład harmoniczny, 145 MHz, moc wysoka. I co mamy? Sygnał podstawowy mamy już 37,2 dBm, więc to jest około 37,3. To jest ponad 5 W, 5,4 W. No, 5 W spada. Baterię mam nienaładowaną do końca, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, harmonicznych praktycznie brak. Tam wyższego rzędu są minus 53 dBc, czyli wszystko ok. To mi się podoba. Tu jest czyściutko na 2 metrach. Sprawdźmy 4, 3, 3, 0, 0. I moc wysoka również, 433 MHz. Ton podstawowy już nam rośnie, również moc podobna, ponad 5 W. Super.
i harmoniczne. Wszystko poniżej 30, minus 32 dBc. Tam pojawia się piąta harmoniczna. Tak, piąta minus 33 dBc na 1,7 GHz. No myślę, że to również jest wynik zadowalający, czyli filtry sprawują się bardzo dobrze, jest czysto. Moc deklarowana również ok. Może, żeby nie przedłużać, zmierzmy sobie tylko moc na różnych poziomach na paśmie 2 metrów. Dobrze, zmierzmy moc na paśmie 2 metrów. Mamy do wyboru dwie opcje, czyli low i high. Najpierw zmierzmy sobie na opcji low. Zobaczmy, ile tych dBm wybije opcja low. Ok, mamy 31,5,6, więc to jest z tego, co ja pamiętam, to będzie około 1,2 W. 1,4 W. Tak, 1,4 W. To jest opcja low. Włączam opcję high i na mocy high mamy dokładniejszy pomiar 36, 37 było najwięcej. No, 36,9, żeby być tak już fair. To jest 4,9 W. Zakładam, że piątka jest, ponieważ moja bateria już tutaj wykazuje pewne rozładowanie. Super. Pomiary, jeśli chodzi o stronę techniczną, wyszły super. I ostatnia rzecz, która jeszcze została nam, to jest mamy instrukcję do aplikacji od Master, gdzie możemy tam poprzez aplikację i nasz radiotelefon poprzez internet łączyć się, jak mniemam, z innymi użytkownikami. I tu mamy do tego taki dedykowany przycisk PTT, gdzie mamy, mamy do niego ładowarkę USB, jak i ładowarkę poprzez złącze tutaj naszego radiotelefonu. Możemy również ładować nasz PTT przycisk. Zobaczmy. Ładować czy nie? Nie ładować. Możemy załączać radio. A to nie wiem, do czego służy tak naprawdę. Ok, czy jednak tak. Służy on do ładowania naszego przycisku PTT z radia, czyli podłączamy sobie tym kablem. Zobaczcie, on się ładuje w tym momencie. Z racji, że ja nie potrzebuję go ładować, myślę, że jakąś energię w sobie ma. Ciekawa sprawa. Mamy rzep. Rzepok możemy przełożyć przez nasz tutaj przycisk PTT. Zapiąć sobie możemy na przykład na ręku. I używać jako tutaj opaski. No dobrze, ale ja widzę, włączyłem go pierwszy raz, jeszcze go nie włączałem. To się włącza przez dłuższe przyciśnięcie. Tak, czyli sparujmy go z naszym radiotelefonem. Włączam. Włączyłem. Teraz w naszym radiotelefonie wchodzę w opcję Bluetooth. Szukam parowania. Jest. I szukamy urządzenia. Chwilkę to zajmie. Tak jak mówię, nie robiłem tego jeszcze. A więc pierwszy raz. I mamy PTT OK. Connect. Tak, Bluetooth Connected. I zobaczmy, czy działa nasz przycisk PTT. Tu opóźnienia nie ma, zobaczcie. Tu jest perfekcyjny. Bardzo szybko działa. Sygnalizuje nam nadawanie czerwoną diodą. A ciekawe, czy odbiór będzie nam również sygnalizował. Ja podepnę sobie, włączę, znaczy się drugie. Nie. Nie sygnalizuje nam odbioru. No nic, trudno. Nadawanie działa. Ok. To tyle, słuchajcie. Wyłączam mój przycisk. A żeby go wyłączyć, pewnie muszę teraz tak wyłączyć radio. Ok, i teraz go przytrzymuję. Wyłączyłem.
Tak, jest teraz wyłączony. No to słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o test tego radia. Mnie bardzo interesują techniczne parametry, jeśli chodzi o filtry, nadawanie, moc, wszystko zgodne z, z deklaracją producenta. Bardzo fajna opcja dla mnie bardzo fajna opcja tego mikrofonu głośnika, ponieważ tak jak mówię, ja z niego korzystam na co dzień, radio w plecak, mikrofonu głośnik do ręki, tudzież przytroczony do plecaka i prowadzę czasem nasze lokalne rozmowy. Tyle. Dziękuję TID Radio, pozdrawiam, trzymajcie się i do następnych testów. Cześć.